Xiaomi nie próżnuje i wypuszcza coraz to nowsze modele swoich smartfonów. Mam tu Xiaomi 13 Ultra, który niedawno został pokazany w Chinach. Czy jest to najlepszy telefon fotograficzny na rynku? Zapraszam do oglądania. Model ten nie jest na razie dostępny jeszcze globalnie, więc mam go prosto z Chin na systemie w języku angielskim. Kiedy będzie jego premiera u nas? Na razie nie wiadomo. Może za miesiąc, a może za 2. Smartfon odbiega trochę stylistycznie od zwykłych 13, ale swoim wyglądem nawiązuje śmiało do swojego poprzednika, czyli 12S Ultra. W pudełku dostajemy poza smartfonem i papierologią plastikowe etui oraz ładowarkę o mocy 90 W. Warto zaznaczyć, że nie jest to 120 jak przy wersji Pro. Z tego co widziałem, dostępna jest jeszcze specjalna wersja dla fotografów z adapterem umożliwiającym zamontowanie filtra do obiektywu oraz dodatkowy uchwyt ze spustem migawki oraz zoomem, co powoduje, że smartfon wygląda wtedy jak kompaktowy aparat. Ale nie wiem, czy będzie to dostępne globalnie i też nie wiem w jakiej cenie. W Chinach to wychodzi jakieś $120, więc nie aż tak dużo. No ale dobra, przejdźmy już do wyglądu tego urządzenia. Zobaczcie, jak wygląda ta ogromna wyspa. Tył urządzenia pokryty jest skórą wegańską, która jest przyjemna w dotyku, a dodatkowo na boki zachodzi aluminiowa ramka, co moim zdaniem dodaje efektu premium. Telefon w miejscu z obiektywami ma zgrubienie i o ile w dolnej części ma lekko ponad 9 mm grubości, to w górnej części razem z wyspą mamy już grubo ponad 11 mm. To co trzeba przyznać, to że mimo takich rozmiarów smartfon całkiem wygodnie leży w dłoni. Na pewno lepiej niż ten śliski Xiaomi 13 Pro. No i sama wyspa jest tu ładnie wkomponowana ze złotą obwódką. Waga tego modelu wynosi 227 gramów, przez co nie jest wcale taki ciężki jak na swoje gabaryty i waży podobnie do iPhone'a 14 Pro Max czy Galaxy S23 Ultra. Na plus są także płaskie boki, które pozytywnie wpływają na trzymanie. Z prawej strony mamy przyciski głośności i przycisk blokady, z dołu widoczny jest jeden z głośników, złącze USB-C i tu uwaga 3.2, a nie 2.0 oraz slot na 2 karty SIM. Na górnej części ulokowany jest drugi z głośników stereo oraz diody do sterowania urządzeniami multimedialnymi. Co ważne, smartfon ma certyfikat IP68, więc jest odporny na kurz i wodę z możliwością zanurzenia do 1,5 metra na 30 minut. Mimo tych rozmiarów, mi się wygląd tego Xiaomi 13 Ultra podoba i uważam, że wszystko jest tu przemyślane. A Wam jak się on podoba? Napiszcie w komentarzu. Front to duży ekran z zagiętymi bokami. Kwestia zagiętego ekranu jest sporna, ale ja uważam, że przy takich rozmiarach płaski przód jest po prostu niewygodny. Pod wyświetlaczem ukryty został czytnik linii papilarnych, który jest na odpowiedniej wysokości i działa bardzo szybko i sprawnie. Dodatkowo mamy przyjemne haptyczne wibracje. A jeżeli już o wyświetlaczu mowa, to jest to podobnie jak w wersji 13 Pro OLED o przekątnej 6,73 cala, oferujący rozdzielczość 1440 na 3200 pikseli. Dodatkowo mamy adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz. No i z tego co ustaliłem, jest on jeszcze jaśniejszy od tego co mamy w wersji Pro. Bez wątpienia jest to najwyższa półka. Kolory są żywe i odpowiednio nasycone. To na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że w nocy wyświetlacz potrafi zejść do niskich wartości i dodatkowo ma obniżony poziom migotania. Standardowo dla tego producenta możemy ustawić kolory według swoich preferencji, wybrać czy ekran ma wyświetlać obraz w jakości Full HD czy WQHD, a także ustawić ręcznie odświeżanie na 120, na 60 Hz lub oddać to w ręce ustawień adaptacyjnych. Wydajnościowo nie ma tu większego zaskoczenia, bo mamy udaną jednostkę Snapdragon 8 Gen 2, który jest już chwalony chyba przy każdej recenzji flagowca w tym roku. Razem z nim jest procesor graficzny Adreno 740, do tego mamy najnowszy standard pamięci UFS 4.0 i pamięć RAM w technologii LPDDR5X, więc wydajnościowo, tak jak i w kwestii ekranu, jest to najwyższa półka. Do wyboru są 3 warianty pojemności, 12 na 256, 16 na 512, ale także 16 GB RAM z aż 1 TB pamięci na dane dla użytkownika. Na pozytywne aspekty wydajności ma też wpływ na pewno nowa wersja nakładki MIUI 14 z Android 13. Nakładka jest teraz sporo lżejsza, no i to czuć. Przełączanie się pomiędzy aplikacjami, praca na wielu oknach, pływających dymkach jest szybka i wygodna.
W benchmarkach model ten jest w czołówce listy, no i czuć to też w grach, które chodzą na najwyższych ustawieniach. Pod mocnym obciążeniem smartfon trochę rozgrzewa się pod wyspą aparatów, ale tu też warto zwrócić uwagę na autorską technologię Liquid Cool, gdzie mamy potężne chłodzenie. No i smartfon nie jest aż tak gorący, żeby to było nieprzyjemne. Dzięki temu chłodzeniu telefon nawet pod obciążeniem zachowuje swoją wydajność. Xiaomi 13 Ultra ma na tyle 4 obiektywy po 50 megapikseli każdy, z czego oczko główne to jednocalowy czujnik Sony IMX989. Jest to matryca Quad Bayer, czyli łącząca 4 piksele w jeden, dając zdjęcie o finalnej rozdzielczości 12,5 megapiksela. W teorii jest to ten sam aparat co w wersji Pro, jednak to co wyróżnia model Ultra to zastosowana membrana z podwójną przysłoną, umożliwiająca wybór pomiędzy światłem 1.9 a aż 4.0, umożliwiając kontrolę nad głębią ostrości. Obiektyw jest oczywiście stabilizowany. Pozostałe 3 aparaty na tyle mają ten sam czujnik, czyli Sony IMX858, co przekłada się na spójne kolory na wszystkich zdjęciach. Obiektyw ultra szerokokątny zbiera obraz o szerokości 122 stopnie i odpowiada ogniskowej 12 mm w aparacie pełnoklatkowym. Poza nim są jeszcze 2 obiektywy tele. Ten krótszy ma ekwiwalent ogniskowej 75 mm i oferuje 3,2-krotny zoom ze światłem 1.8, a ten dłuższy ma ekwiwalent 120 mm z 5-krotnym zoomem i światłem 3.0. Oba wyposażone są w optyczną stabilizację obrazu. No i zdjęcia robione tym smartfonem widzicie właśnie na ekranie. Wypadają one świetnie. Zresztą już Xiaomi 13 Pro pokazał, że współpraca z Leica wyszła im na dobre. Tutaj jest jeszcze lepiej. Większość fotek robiłem w trybie Leica Vibrant, gdzie zdjęcia mają delikatnie podbite kolory, ale moim zdaniem nie są aż tak do przesady podbite, bo jednak jak przyłączyłem się na Leica Authentic, to miałem wrażenie, jakby te kolory były trochę wyprane. Zakres dynamiczny wypada świetnie. Tak w zasadzie na każdym obiektywie mamy dużą ilość szczegółów i ładne, spójne kolory. Dzięki zmiennej przysłonie w modelu Ultra możemy manewrować rozmyciem niczym profesjonalnym aparatem do zdjęć. Fajne efekty możemy też osiągać w trybie makro, który aktywuje się automatycznie po przybliżeniu do danego obiektu. Zdjęcia wcale nie tracą na jakości. Aparat główny, szeroki kąt czy obiektywy tele sprawdzają się świetnie do fotografowania budynków, które są oświetlone sztucznym światłem. Dajcie znać, jak Wam się te fotki podobają. W porównaniu z Xiaomi 13 Pro widać, że Ultra ma jeszcze delikatną przewagę i tak naprawdę jest to moim zdaniem aktualnie jeden z najlepszych modeli foto, zaraz obok Huawei P60 Pro i Galaxy S23 Ultra w świecie Androida. Xiaomi nawet postarało się o to, żeby wyprzedzić Samsunga w kwestii maksymalnego zoomu. Samsung ma swój 100-krotny, więc Xiaomi zaoferowało przybliżenie 120-krotne. No już przy Samsungu wyszła drama, że przy tych zdjęciach sporo pomaga sztuczna inteligencja. I na przykład księżyc nie do końca jest realny i tak samo jest tutaj. Widać, że Xiaomi wspomaga się AI i zdjęcia po zrobieniu są chwilę przetwarzane i dopiero dostajemy finalny efekt. To, co jednak nie za bardzo mi się spodobało tutaj, jak na model Ultra, to aparat selfie, który ma rozdzielczość 32 megapiksele i jest po prostu przeciętny. O ile aparaty na tyle są świetne, to mam wrażenie, że osoba odpowiedzialna za dobór obiektywów dostała wolne i naprzód zostało wzięte byle co. I to nie jest tylko problem modelu Ultra, bo 13 i 13 Pro mają ten sam aparat. W dzień jest niezły, ale nocą zdarzają się szumy. No i największy problem, że nagrywane wideo ma jedynie Full HD. A jeżeli chodzi o aparat do selfie, no to tutaj niestety mamy tylko Full HD i 720p, co moim zdaniem jak na taki smartfon jest trochę słabym wynikiem, no ale niestety tak to się tutaj prezentuje. Wideo, które możemy tutaj nagrywać, możemy nagrywać w trybie Full HD 4K w 30, 60, ale także w 24 klatkach na sekundę. Dodatkowo w 8K możemy nagrywać też w 24 klatkach na sekundę. No i tak prezentuje się tutaj wideo. Możecie teraz jeszcze zobaczyć próbkę wideo w nocy, kiedy mamy dużo sztucznego światła. Jak widzicie, za mną jest tutaj bardzo ciemno, chociaż no jak skierowałem tutaj w tą stronę, no to aparat podbija tą jasność. Teraz widzicie, znowu tutaj
skupię się tylko na tych światłach. Wbudowana bateria jest delikatnie większa od tej z wersji Pro i ma 5000 mAh zamiast 4820, co przekłada się finalnie i tak na podobne wyniki, bo SOT, jaki tu osiągniemy, to uśredniając tak od 6 do 8 godzin, w zależności czy więcej korzystamy z Wi-Fi, LTE czy sieci 5G. Więc daje to finalnie bardzo dobry rezultat w postaci jednego intensywnego dnia lub 2 średnio intensywnych bez potrzeby ładowania. Zaskakująca jest tu tylko moc ładowania. Dlaczego Xiaomi w modelu Ultra nie dało swoich 120 W, nie wiem, ale mamy tu ładowarkę 90 W i od zera do pełna urządzenie naładujemy w jakieś 40 minut. Poza tym mamy oczywiście ładowanie bezprzewodowe i tutaj, tak jak w tańszym Pro, jest moc 50 W oraz ładowanie zwrotne 10 W. Głośniki stereo umieszczone na dole i na górze urządzenia nie mają loga Harman Kardon, ale grają bardzo dobrze. Jest to poziom S23 Ultra, czy też innych flagowych urządzeń na Androidzie. Może do iPhone'a czy Asus ROG Phone nadal trochę brakuje, ale i tak bas jest tu niezły i wokal jest wyraźny. W smartfonie brakuje złącza jack, więc słuchawki możemy podłączyć albo bezprzewodowo, ewentualnie z pomocą przejściówki z USB-C. No i na koniec czas na podsumowanie. Ja mam ten model ze sklepu Trading Shenzhen, do którego też umieszczam link w opisie. Jeżeli jesteście nim zainteresowani, to taki smartfon jak ja mam, czyli wersję 12 na 256, możecie kupić za około 1100 euro, co w przeliczeniu na złotówki wychodzi około 5000 zł. No i na pewno jak już ten smartfon pojawi się w Polsce, to będzie kosztował więcej niż 6000, czyli i tak już macie tysiaka mniej. A wydaje mi się, że będzie on droższy, patrząc na cenę Xiaomi 13 Pro, który w takiej samej konfiguracji kosztuje 6299. No a ten model Ultra dostępny jest u nich z wysyłką z magazynu europejskiego, więc możecie go mieć w 3 dni u siebie, ale jest też opcja z wysyłką z Chin i wtedy zamiast chińskiego oprogramowania z językiem angielskim możecie wybrać od razu wersję z wgranym Xiaomi EU, czyli pełnym systemem po polsku. I wtedy dostaniecie go w jakieś 20 kilka dni. Jedyne na co muszę zwrócić uwagę, to że smartfon od nich nie wspiera sieci LTE B20, ale ja używam już kolejny telefon bez tego pasma i jakoś nie widzę żadnych problemów. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało do mnie na Instagramie albo na maila. A co do telefonu, jest to w sumie takie Xiaomi 13 Pro z lepszym aparatem i trochę zmienionym wyglądem, bo pozostałe parametry wypadają tak samo. Dostajemy świetny ekran, bardzo dobrą wydajność, niezłe głośniki stereo i mocną baterię, chociaż z nie najmocniejszą mocą ładowania. Wyróżnikiem na pewno jest tu ten zestaw aparatów. Xiaomi jasno pokazuje, że już nie zamierza być tańszą alternatywą dla flagowych konkurentów i śmiało staje z nimi w szranki. Chociaż nie było się też bez wpadek, jak na przykład ten słabszy aparat selfie, który jest też w 13 i 13 Pro, no i po prostu nie przystoi jak na model Ultra. Ale mimo wszystko jest to jeden z najmocniejszych smartfonów na rynku z najlepszym zestawem foto. Konkurentami dla niego są Galaxy S23 Ultra, który może ma delikatnie słabsze aparaty, ale nie są one jakoś dużo gorsze, a na pewno ten selfie będzie lepszy. No i Samsung ma swój rysik, którym się wyróżnia. Kolejny konkurent to Huawei P60 Pro, który też ma świetny zestaw aparatów, ale on z drugiej strony ma problemy z usługami Google'a. No i też to nie jest taki prosty wybór. Ciekawy jestem europejskiej ceny tego Xiaomi 13 Ultra, bo o ile jakość i wydajność wypadają super, to chyba będzie on też droższy od wymienionych właśnie konkurentów. A patrząc na niego przez pryzmat ceny 5000 zł z Chin, gdyby taka była u nas, to byłby to hit. No ale przecież możecie go kupić za tyle z Trading Shenzhen. Dajcie znać, co o nim sądzicie, jak Wam się podoba ten model, czy nie jest za duży? Czekam na komentarze. Ode mnie to wszystko, pozdrawiam i do następnego.